W dzisiejszym słuchowisku przedstawimy postać jednego z triady najważniejszych bóstw starożytnego Sumeru, boga Enki, stwórcy człowieka, boga ziemi, słodkich wód i boga mądrości. Wszystkie historie spisane na glinianych tabliczkach ponad 5000 lat temu przez Akadyjczyków należy traktować z pozycji mitów oraz legend. Nie ma potwierdzonych dowodów na słuszność tych relacji, poza przekazami ustnymi, pisanymi oraz szczątkowymi znaleziskami archeologicznymi. Zadaniem tego filmu nie jest przekonanie nikogo do zmiany poglądów bądź religii, lecz spojrzenie na historię starożytności z trochę innej perspektywy niż tej, powszechnie przyjętej. Bóg Anunnaki, Enki, był znany w Babilonie pod imieniem Ea, a w starożytnym Egipcie jako Ptah. Jego żoną była Ninki, bogini ziemi, natomiast córka Ninkasi była boginią piwa. Był pierworodnym synem najwyższego boga Anu. Na tabliczkach klinowych można znaleźć odniesienia opisujące go jako ten, który zna tajemnice, twórca pięknych rzeczy, pan tajemnic, boski wąż, jego domem jest woda, ten, który rozwikłuje tajemnice, pan stałej ziemi, ten, który zna metale oraz twórca człowieka. Czczony był w Eridu, w którym była poświęcona mu świątynia Eabzu. Razem z bogiem nieba Anu i bogiem Enlilem tworzył wielką trójcę najważniejszych bogów w sumeryjskim panteonie. Enki przedstawiany był jako brodaty bóg, który nosił rogatą czapkę i długie szaty. Często otoczony był przez strumienie wody pełne ryb, które symbolizowały słodkie wody Abzu. Inne przedstawienie ukazuje go w jego domu, w głębi oceanu. Jego emblematem były dwa węże splecione na kolumnie uskrzydlonego kaduceusza, symbol używany przez współczesną medycynę. Jego liczbą było 40, a planetą, która reprezentowała go w czasach sumeryjskich, był Merkury. Enki stworzył żyzne ziemię i miasta całej starożytnej Mezopotamii. Sprawił, że w rzekach pojawiły się ryby, a na stepie dzika zwierzyna. Dostarczył nasion pszenicy, bobu, jęczmienia i orkiszu oraz dał wyrosnąć zbożom na polach. Przekazał ludziom formę do wyrobu cegieł oraz za pomocą sznura mierniczego wyznaczył fundamenty i ułożył na nich cegły. Stworzył owczarnie i obory. Enki stworzył też mędrca Adapę, znanego w Babilonie jako Oannes, powołując go do sprawowania funkcji kapłana w świętym mieście Eridu i władzy nad ludźmi. Enki dał Adapie wiele dobrych cech, lecz nie dał nieśmiertelności. Adapa spędzał wiele czasu łowiąc ryby w Zatoce Perskiej. Pewnego dnia silny powiew południowego wiatru przewrócił jego łódź. Rozzłoszczony wypowiedział zaklęcie powodujące ustanie południowych wiatrów. Anu, dowiedziawszy się o tym, zaniepokoił się taką mocą i zaprosił go do siebie, zamierzając poczęstować go chlebem śmierci, lecz Enki przestrzegł Adapę przed spożywaniem czegokolwiek u Anu. Powiedział mu również, w jaki sposób czcić Anu, a Adapa się do tych zaleceń zastosował. Dzięki temu Anu zaproponował mu chleb i wodę życia wiecznego, lecz Adapa, pamiętając o przestrodze, odmówił. Enki był również bogiem, który stworzył pierwszych ludzi. Mit Enki i Ninmach opowiada o bogach, którzy dźwigali kosze, kopali kanały i wywozili glinę, bardzo się przy tym uskarżając na swój ciężki los, dlatego Enki podjął się zadania stworzenia Lulu, czyli prymitywnego robotnika. Księga Rodzaju zawiera informację, że Elohim stworzył z gliny Adama jako model człowieka, na obraz i swoje podobieństwo. W wersji sumeryjskiej Enki użył gliny tylko do zrobienia formy lub też matrycy, która miała dopiero posłużyć do stworzenia człowieka. Przy jego dziele asystowała bogini Ninmach oraz 8 innych bogiń, które przydzielono jej do pomocy. Pierwsze próby stworzenia ludzi były nieudane. W wyniku działań Enkiego powstawały osobniki, które posiadały liczne wady, brak wzroku, brak narządów płciowych, drżące ręce i problemy z nerkami. Za każdym razem Bóg kierował tych ludzi do pracy, którą byli w stanie wykonywać mimo swoich ograniczeń. Dopiero przy pomocy Ninmach i połączeniu ich z boską krwią udało się stworzyć w pełni funkcjonalnego człowieka. Można się zatem domyślić, że ludzi stworzono tylko po to, aby wyręczali oni bogów w pracy i zdobywali dla nich pożywienie. Co niejako współgra z tekstem biblijnym, w którym mowa, że nie było człowieka do uprawy ziemi. Enki jako stwórca człowieka był przychylny ludzkości. Kiedy Rada Bogów z inicjatywy brata Enkiego, Enlila, postanowiła wytępić rodzaj ludzki, poprzez zesłanie na niego wielkiego potopu. Enki wyjawił Zjusudrze boskie plany i polecił zbudować mu statek, który pozwolił jemu i jego rodzinie przetrwać kataklizm. Zjusudra za radą Boga zabrał też na swoją łódź, tak zwane imię każdego gatunku, dzięki czemu można było go odtworzyć na ziemi po potopie. Jak widzimy, Enki jest bardzo interesującą postacią, jeżeli dać wiarę tłumaczeniom tekstów akadyjskich, wyłania nam się obraz opiekuńczego Boga rasy ludzkiej, który przyczynił się do rozwoju naszej cywilizacji. Jeżeli film się podobał, to zapraszam do polubienia i komentowania powyższego nagrania.
Jestem ciekaw, co o tym myślicie.